Dzień dobry, Mirosław Maziarka. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Słotwina koło Świdnicy. koło na Dolnym Śląsku. Ze mną jest Andrzej Litwinczuk, właściciel firmy Polska Rzodkiewka. Na ilu hektarach uprawiasz rzodkiewki? Rzodkiewki rocznie robimy między 350 a 400 hektarów. No to jest tego trochę. I jeszcze trochę szczypioru sałatkowego. Tak, szczypioru między 50 a 70 hektarów też I sadzamy. uprawa jest tak od maja do... Czy uprawa jest wcześniej? Zbiory są od końca kwietnia do mrozu, w zasadzie do listopada. Czyli początek jest trochę pod osłonami i końcówka, tak? Agrowłóknina. Agrowłóknina. Dzisiaj porozmawiamy nie o polu, tylko o wchłodni i zabiegach pozbiorczych, bo Andrzej w ubiegłym roku zainstalował jako pierwszy w Polsce system zamgławiania wraz z dezynfekcją za pomocą kwasu podchlorawego, czyli produktu Agroeca. Powiedz, Andrzej, co Cię generalnie skłoniło, bo jakie są problemy po zbiorze z rzodkiewką? Skłoniło mnie jakby nawilżanie chłodni, ponieważ rzodkiewka, szczególnie po burzach czy w upalnych dni, przyjeżdżała gorąca na myjnie, po czym wchodziła do chłodnej wody, zaczęliśmy ją chłodzić, zaczęła nam pękać, a po burzach występowało tak, że zaczęły koty tak zwane. Czyli wtórna pleść taka? Wtórna pleść zaczęła się pojawiać, gdzie plantacja była zdrowa, po burzy zaczęliśmy mieć takie problemy. Zawsze po burzy, tylko po burzy. I niestety wtedy czasami zdarzały się reklamacje, nie? No tak, tak. I to jest ten. No dobra, i wtedy gdzieś w czerwcu ubiegłego roku Andrzej tu zainstalował urządzenia, jedne z najlepszych firm na świecie, taka firma Contronic, która produkuje zamgławiacze ultradźwiękowe z taką bardzo drobną mgłą, Tak. ale też pilnujesz sobie właśnie wilgotności, nie? Tak, tak. I tam jest dodawany właśnie ten kwas podchlorawy Agroeca. I powiedz mi, no bo to już rok, plusy, minusy takich zastosowania. Same plusy, rewelacja. Od tej pory, jak zamontowaliśmy to urządzenie i namgławiamy tym preparatem, generalnie rzodkiewki nam przestały pękać w 98%, gdzieś tam Czyli to jest sporadycznie. wilgotność, nie? Może jakaś rzodkiewka grubsza gdzieś pękła, ale to są bardzo sporadyczne. To chodzi o wilgotność. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś powstanie jakichś chorób grzybowych, Przechowalniczych, nie? przestały w ogóle występować. No to tu cieszymy się, bo produkt jest całkowicie biodegradowalny. Można cały dzień spędzić w chłodni. Cały dzień, a poza tym też troszeczkę tak jakby dezynfekujemy rzodkiewkę z tych mikrobiologicznych jakichś, które powodują Całą chorobę. komorę. Całą komorę. Całą komorę generalnie. Bo cały czas to robisz, zamgławiasz cały czas cały i przed w tym. W automacie chodzi, także spraktykowaliśmy. No bo dobra, bo Praktykować. jeśli to już jest końcówka, bo jeśli przychodzi z pola, tak jak powiedziałeś, to idzie do całego systemu mycia. Jak to idzie? Tam jest automatyczny masz system cały, tak? No tak, przychodzi z pola pęczek uwiązany z plantacji w koszach. Są 3 wstępne mycia, tak zwane te jacuzzi. Potem idzie do czystej wody i już końcowy etap czystą wodą płukany jest na dyszach. I potem jest towar wkładany do chłodni, chłodzony tam w zależności od zapotrzebowania wysyłki, ale nie mniej jak 6 godzin w tym preparacie. Żeby schłodzić, chłodni, tak? Żeby schłodzić, zanim załadujemy na auto, minimum 5-6 godzin, zanim gdzieś tam osiągnie temperaturę taką 6-7 stopni rzodkiewka. Czy możesz powiedzieć, że teraz ta rzodkiewka to ma znacznie taki dłuższy trwałość na półce też i... Zauważyłem, drogi kolego, że mamy coraz mniej reklamacji. Generalnie To. produkt jest twardszy na półce. Myślę, że w sieciach handlowych też to jest zauważalne. No to fajnie, to dziękujemy bardzo. Wszystkiego Powodzenia, dobrego. Dziękuję. życzymy, do widzenia.